Cześć! Dziś zapraszam Was na przygodę z technologią sprzed 25 lat. Na warsztacie mam dwuprocesorową płytę główną pod slot 1 z procesorami Pentium 3 o taktowaniu 550 MHz. Do kompletu mam pół gigabajta pamięci SDRAM w 4 modułach. Za dźwięk odpowiada karta Sound Blaster 128. Karta graficzna to GeForce 2 MX 400. Posiada 64 MB pamięci VRAM. Szerokość magistrali to 128 bitów. System zainstaluję na dysku twardym Seagate z interfejsem Ultra ATA 100. Jest to dysk o pojemności 160 GB. Kręci się z prędkością 7200 obrotów na minutę. Posiada 2 MB pamięci cache. Do przetestowania mam także dwa procesory Celeron o taktowaniu 400 MHz. Pracować będą one w przerobionych adapterach Socket 370 na slot 1. Rozpoczynam od uruchomienia komputera i instalacji systemu Windows XPE. Na początku instalacji należy wcisnąć klawisz F5, aby ręcznie wybrać typ komputera lub HAL, warstwę abstrakcji sprzętowej. Wybieram tutaj wieloprocesorowy komputer PC MPS. MPS oznacza Multiprocessor Specification, czyli specyfikacja wieloprocesorowa. Jest to standard opracowany przez firmę Intel, który definiuje sposób obsługi komputerów wyposażonych w więcej niż jeden procesor w systemach zgodnych z IBM PC. MPS umożliwia systemowi operacyjnemu rozpoznanie i zarządzanie wieloma procesorami, określając strukturę sprzętową oraz sposób komunikacji między nimi. Jest używany głównie w starszych systemach i platformach wieloprocesorowych. Instalacja XPK jaka jest, każdy widzi. Na moim superkomputerze instalacja trwała aż 48 minut. Na początek spróbuję przeprowadzić aktywację systemu przy pomocy skryptu z GitHuba. Jest to Universal eMIS Key Toolkit. Klikam w ikonę aktywacji koło zegarka. W oknie aktywacji wybieram opcję aktywacji telefonicznej. Identyfikator wyświetlający się na ekranie przepisuję i wpisuję na drugim komputerze w oknie konsoli. Oczywiście przepisałem go z błędem. Za drugim razem uzyskuję nowy klucz aktywacji. Wpisuję go w oknie aktywacji mojego XPK. Wygląda na to, że się udało. Niesamowite. Link do skryptu znajduje się w opisie do filmu. Omówienia wymagają też moje procesory Celeron. Otóż fabrycznie mają one zablokowaną pracę wieloprocesorową. Ale od czego jest internet? Okazało się, że można w prosty sposób przerobić przelotki Socket 370 na slot 1. Wystarczy jeden kabelek poprowadzony od pinu B75 złącza slot 1 do pinu AN15 podstawki Socket 370. Przyznam, że sceptycznie podchodziłem do powodzenia tej przeróbki i rzeczywiście przy pierwszym włączeniu uzyskałem tylko czarny ekran. Po chwili dotarło do mnie, gdzie popełniłem błąd. Po prostu nie przestawiłem prędkości magistrali FSB ze 100 MHz, które było ustawione dla Pentium 3 na 66, które jest wymagane przez procesory Celeron 400. Z dwoma Celeronami komputer normalnie się uruchomił, a system pracował całkowicie stabilnie. A jak wygląda wydajność Celeronów w porównaniu do Pentium 3? Na początek zrobiłem test w Cinebenchu. Pentiumy są lepsze od Celeronów o 22,5%. Zrobiłem także test Pentium 3 pracujących na magistrali
66 MHz, co daje taktowanie procesorów 366 MHz. W tym przypadku Celerony były lepsze tylko o niecałe 13%. Kolejny benchmark to PC Mark 2002. Pentiumy pobiły Celerony o 28%. Natomiast spowolnione procesory Pentium 3 były słabsze od Celeronów tylko o 7,4%. No i co tu powiedzieć? Z dzisiejszej perspektywy zabawa z technologią sprzed ćwierć wieku to prawdziwy wehikuł czasu. Ale przyznaję, że procesory Celeron 400 MHz na socket 370, które miały uchodzić za słabszych braci Pentium 3, wcale nie były aż tak złe. Szczególnie gdy porównamy je z Pentium 3 550 MHz na slot 1, ale przykręconymi do magistrali 66 MHz. W takich warunkach Celerony pokazały puzzle. Z perspektywy architektury różnice są znaczące. Pentium 3 to produkt bardziej wyrafinowany. Rdzeń Katmai, pełna obsługa SSE, większa pamięć cache EL2 o wyższym taktowaniu. Celeron 400 MHz, choć oparty na rdzeniu Mendocino, musiał oszczędzać. Dlatego cache EL2 był mniejszy, miał tylko 128 kilobitów i taktowany równie szybko co sam procesor. Niemniej jednak, dzięki temu, że Celerony działały na magistrali 66 MHz, były mniej wymagające dla płyty głównej i nadal dostarczały przyzwoitą wydajność. Testy wydajności wykazały, że różnica w osiągach między procesorami nie jest miażdżąca, szczególnie gdy Pentium 3 zostały sprowadzone do ich słabszego taktowania. W Cinebenchu różnica wynosiła tylko 13%, a w PC Marku 2002 zaledwie 7,4%. Jasne, Pentium 3 mają przewagę przy normalnych ustawieniach, ale czy kiedykolwiek można było narzekać na budżetowe podejście Celeronów? Może 25 lat temu można było mieć pewne zastrzeżenia, ale dziś, z perspektywy sentymentalnej nostalgii, te procesory bronią się całkiem nieźle. Na koniec, przeróbka adapterów socket 370 na slot 1 i reanimacja Celeronów to był strzał w dziesiątkę. Mały kabelek, chwila pomyłek i voilà, komputer z 2 procesorami działał stabilnie. To pokazuje, jak wiele dało się zrobić dzięki kreatywności i odrobinie lutownicy. Podsumowując, jeśli ktoś z Was myśli, że Celeron to komputerowe siedzenie na ławce rezerwowych, to nie do końca prawda. Może nie są to mistrzowie wydajności, ale potrafią grać w tej samej lidze, a w odpowiednich warunkach nawet zabłysnąć. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia przy kolejnym szalonym eksperymencie.